Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry wieczór się z Państwem. Rozmowy Winergo. Arek Cempura, zapraszam. Dzisiaj ważnym tematem jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nie tylko nasze fizyczne, ale coraz ważniejszym tematem jest cyberbezpieczeństwo. Jako użytkownicy różnego rodzaju serwisów typu bankowość elektroniczna albo sklepy e-commerce dosyć często jesteśmy narażeni na próby wyłudzenia naszych danych. Ale to mówimy tylko o kwestiach naszych takich z punktu widzenia nas jako zwykłych klientów. Natomiast to, co się dzieje na tym froncie atakowania tych wszystkich instytucji, to jest coraz poważniejsza sprawa. Można powiedzieć, że cyberprzestępca to zawód, może dzisiaj jeszcze nie zbyt szanowany, ale na pewno dochodowy. Kwestia włamania się do różnego rodzaju systemów, które posiadają informacje o klientach, które posiadają informacje istotne dla danej firmy, to jest tylko czasami kwestia czasu i kwestia opłacalności. Czyli wiemy, że tak naprawdę jeżeli ktoś odpowiednio długo będzie próbował, to któregoś dnia znajdzie wyłom. Jeżeli chodzi o atak na instytucje, to mamy dwa podejścia. Mamy socjotechnikę, czyli w tym momencie wyłapywanie informacji od pracowników albo poprzez pracowników wyciąganie istotnych danych z danej organizacji, albo tak naprawdę to jest bezpośrednie włamanie do danych zbiorów informacji, które istnieją w tej firmie. To jest coraz poważniejsze, to co się dzieje. Wiele firm coraz bardziej się zabezpiecza. Często jest też tak, że wiele firm myśli o tym, ale ciągle jakby to zadanie przesuwane jest na później, no bo jeszcze nas to nie dotknęło. Jeszcze nas to nie dotknęło, a kiedy już ich dotknie, to jest za późno. Dzisiaj o tym temacie cyberbezpieczeństwa, jak sobie radzić w tych czasach, będę rozmawiał z moim gościem. Moim gościem jest Maciej Iwanicki z firmy Fortinet. Dzień dobry. Maciej, kim jesteś, jaką pełnisz rolę, dokąd zmierzasz w tym cudownym świecie? W Fortinecie jestem Business Development Managerem odpowiedzialnym w zasadzie za grupę produktów, które kryją się pod takim terminem SecOpsy, czyli Security Operation, czyli grupę osób, bo dotyczy to przeważnie osób, które wykorzystują narzędzia do tego, by wykrywać i walczyć z zagrożeniami wewnątrz organizacji. Prywatnie chcesz coś powiedzieć? Nie wiem, może to jest dzisiaj, proszę Państwa, może pierwszy raz usłyszycie o Macieju coś, czego do tej pory nie słyszeliście. No, ale nie przejmuj się, poza rozmowy Winergo to nie wyjdzie. Prywatnie jestem wielkim zwolennikiem generalnie bezpieczeństwa, takiego promowanego nie tylko od strony firmowej, korporacyjnej, ale takiego też również prywatnego. Ze względu na to, że wierzę w to, że całą tą wiedzę, którą gdzieś na poziomie firm my jako pracownicy mieliśmy okazję zdobyć, jest potrzeba, by ta wiedza o bezpieczeństwie była dystrybuowana wewnątrz naszych rodzin, do naszych dzieci, do naszych rodziców, by to bezpieczeństwo, by ta wiedza, jak wygląda dzisiejszy świat internetowy w zakresie właśnie zagrożeń, mogła w ten sposób wpłynąć na kolejne pokolenia i koniec końców, żebyśmy byli bezpieczni, czy to w firmie, czy to w domu. To jest dosyć istotne, bo z jednej strony ten internet jawi się jako coś fajnego, przyjemnego, gdzie można, nie wiem, uzyskać informacje, można spędzić dużo czasu bawiąc się i myślę, że ta wiedza dotycząca o tych wszystkich pułapkach, które tam czyhają, jeszcze jest niewystarczająca, że dosyć łatwo wciągnąć kogoś właśnie w dobrze spreparowany obszar, właśnie w taką przygotowaną pułapkę, bo jemu wydaje się, że właściwie tam nie ma nic niebezpiecznego, bo ktoś mu wysłał linka, bo ktoś go zaprosił do znajomych, bo ktoś go jeszcze o coś poprosił, tak? I dosyć łatwo w tym momencie jakby skompromitować tą daną osobę, jakby wyciągnąć od niej dane i podszywać się potem danymi tej osoby. Jeżeli ktokolwiek podszedłby do nas na ulicy i zapytał nas, proszę podać numer albo proszę pokazać dowód osobisty, ja sobie zrobię tylko zdjęcie, to prawdopodobnie nie zareagowalibyśmy pozytywnie na taką prośbę. Siedząc w domu jednak we własnym fotelu, gdzie czujemy się znacznie bardziej bezpiecznie, to wszelkiego rodzaju właśnie jakieś sprytniejsze ataki socjotechniczne, może nie zostanie to tak wprost przedstawione, ale właśnie, że ktoś nas aż tak o coś takiego zapyta, ale atakujący starają się właśnie doprowadzić do tego, że w tym świecie internetowym, gdzie czujemy się bezpiecznie, no bo w zasadzie
przed klawiaturą komputera wydaje się, no cóż może takiego nam się stać, no fizycznie na pewno nic, to tego typu informacje możemy samodzielnie je ujawnić, no i to jest problem i wydaje mi się, że nadal edukacja jest, zresztą edukacja prawdopodobnie będzie w nieskończoność potrzebna, bo nowe pokolenia będą jakby się pojawiały na świecie, ale również jakby nowego rodzaju zagrożenia, nowego rodzaju sposoby ataku, nowego rodzaju właśnie socjotechniki, które są wymyślane przez atakujących, będą się pokazywały i to jest wiedza, którą trzeba po prostu propagować. Z tego, co też widzimy, obserwując wiele różnych wydarzeń w ciągu ostatnich lat, dni, miesięcy, to tak naprawdę też często ta cyberprzestrzeń staje się miejscem też wojny, tak? Tam się rozgrywa jakby taka właśnie atak, próba wyciągania danych, dosyć danych istotnych nie tylko dla firm, ale też istotnych dla państwa, tak? Albo wręcz nawet blokowanie pewnych istotnych systemów, które są jakby, nie wiem, podstawą funkcjonowania danego państwa. Swego czasu dosyć dobra książka Blackout, pokazująca, w jaki sposób można jednak wejść w systemy informatyczne zarządzające elektrownią, no i tak naprawdę rozsynchronizować sieć przesyłu energetycznego. Tak? I to jest rodzaj cyberataku jednak. Oj, tak, takiego bardzo poważnego. Książka książką, ale nie jest to niestety nierealny scenariusz. Coraz więcej w zasadzie rzeczy podłączamy do sieci, tak w taki czy inny sposób rozumianej. Coraz więcej też jakby w praktyce okazuje się, że różnego rodzaju systemy mają różnego rodzaju podatności. No i okazało się na przestrzeni ostatnich lat, że ta wojna, która może być prowadzona na tym polu, może być też bardzo efektywna. Możliwość wprowadzenia chaosu, który z punktu widzenia atakującego też jest istotnym elementem, możliwość wyciągnięcia poufnych informacji, no to wszystko powoduje, że ta wojna internetowa, którą moglibyśmy oczywiście podzielić, tak, bo cyberatakujący będą raczej starali się uzyskać od nas pieniądze, państwa będą właśnie starały się uzyskać informacje, ewentualnie sparaliżować, wyłączyć być może pewnego rodzaju systemy, będzie trwała i pewno rozwój tego typu armii w przyszłości, które już istnieją, będziemy obserwowali cały czas. Czyli tak naprawdę ten cyberżołnierz to jest jakby, powiedzmy, już rzeczywistość, tak? Kwestia jest tylko przeniesienia tam całych sił. Maciej, Fortinet. Co to za firma? Tak, właśnie. Co to za firma? Skąd się wzięła? Jakie właśnie ona ma doświadczenie jakby w tym obszarze tego cyberbezpieczeństwa? Zaczęło się od 2000 roku. Nasz założyciel Ken Z z własnym bratem Michaelem założyli firmę Fortinet, ale Ken był historycznie wcześniej miał okazję budować już systemy, zaczął od systemów firewallowych, więc miał okazję takie systemy budować. Tylko że dzisiaj byśmy nazwali te systemy firewallowe dość prostymi. Działały one w tak zwanej warstwie trzeciej i czwartej systemu OSI, czyli bardziej skupiały się na wpuszczaniu, na otwieraniu pewnych portów, ale na tamten czas zadał sobie jedno pytanie, ale co tam w środku przechodzi? Co ja w zasadzie wpuszczam i czy jestem w stanie zobaczyć to, co wychodzi z mojej organizacji? I to był taki powód, dla którego chciał założyć firmę, która troszeczkę inaczej będzie podchodziła do bezpieczeństwa. Będzie ją interesowało nie tylko czy coś wpuszczam, czy nie, zero-jedynkowo, ale by móc zaglądnąć tam do środka i sprawdzić, czy tam coś złego przypadkiem się nie dzieje, takiego, żebyśmy chcieli ten ruch wpuścić, ale przede wszystkim również monitorować to, co potencjalnie będzie i to, co będzie się działo wewnątrz organizacji, w ruchu na zewnątrz, by sprawdzić, czy przypadkiem atakującego nie mamy już wewnątrz sieci. Dobrze, czyli mamy tak naprawdę tutaj tą historię Fortinetu, który nie tylko stwierdził, że w ogóle wpuszczamy, nie wypuszczamy, czyli w ogóle masz taki, nie wiem, paszport, prawo na wejście, potem prawo na wyjście, czyli że się zgadza tyle osób, informacji, czegokolwiek weszło do firmy, ale tak naprawdę bardziej zaczynamy mu zaglądać, co on tam wnosi. Dokładnie. A to nie jest trochę naruszenie jakby takiej pewnej prywatności, no bo zaczynamy, nie wiem, zaglądać do środka, do informacji. Jak znowu sobie z tym poradzić? Na poziomie przedsiębiorstwa ta prywatność według mnie musi zostać w jakiś sposób ograniczona, bo patrząc z punktu widzenia przedsiębiorstwa, jej głównym celem będzie ochrona przed atakiem. W jaki sposób robić to, mając zamknięte oczy? Nie jest to możliwe, więc oczywiście polityka firmy może mówić, do jakiego typu danych nie będziemy zaglądali i wtedy najczęściej po prostu z tytułu konfiguracji tych urządzeń te dane są nienaruszone, tak to sobie nazwijmy, ale cała reszta
musi podlegać jednak inspekcji, bo w innym wypadku cała idea cyberbezpieczeństwa się gdzieś ostatecznie sypnie. Skoro nie możemy w to zaglądnąć, to skąd wiemy, czy coś było dobre, czy złe? Możemy owszem, ewentualnie możemy sprawdzić to na ostatnim elemencie całego łańcucha, czyli na endpoincie, na naszej końcówce, gdzie tam użytkownik już jest w stanie to wszystko otworzyć. Ale jedną ze strategii jest jednak rozwiązań bezpieczeństwa jest to, żebyśmy mogli zatrzymać na wejściu do organizacji tak dużo, jak się da, bo po co wpuszczać cokolwiek złego do środka? Czyli nie tylko, że pozwalamy wejść, ale pozwalamy wejść osobom, które zweryfikowaliśmy, tak byśmy przełożyli to na ludzi, tak, na taką ochronę fizyczną. Zweryfikowaliśmy, puściliśmy ją przez tą bramkę lotniskową, zobaczyliśmy, czy nie wnoszą czegoś metalowego, czegokolwiek innego. W pewien sposób, można powiedzieć, naruszamy ich prywatność, bo im zaglądamy, ale z drugiej strony oni, podejmując decyzję o tym, że chcą wejść na to przykładowo lotnisko, czyli w tym momencie, jeżeli ktoś wysyła dane do naszej firmy, no to jakby zgadza się, że one trafią do tej firmy i następuje ich weryfikacja. No i teraz tak, jak Fortinet jako firma, jak tutaj do tego podszedł? Co zaproponował swoim użytkownikom? W pierwszej kolejności na samym początku zaproponował właśnie systemy firewallowe, które nie tyle się będą określały na poziomie portów, co może co wejść, a co wyjść, ale właśnie na poziomie możliwości zaglądnięcia tego, co dzieje się w tej komunikacji. Bo z jednej strony to będą ludzie, ale z drugiej strony to będą aplikacje. Pamiętajmy o tym, że to są w zasadzie na dzień dzisiejszy jakby dwa elementy, bo z jednej strony będziemy mieli pracowników, być może łączących się do zewnętrznych zasobów, których też trzeba weryfikować, które też trzeba w jakiś sposób według konkretnych polityk mówić im, do czego oni powinni mieć w ogóle dostęp, ale z drugiej strony możemy mieć aplikacje innych użytkowników łączących się z zewnątrz do naszych aplikacji. I stąd zaproponował systemy, które będą nadzorowały, zaglądały w to, co się dzieje. No i okazało się, że był to niewątpliwie, powiedziałbym, strzał w dziesiątkę, bo patrząc z punktu widzenia rozwoju firmy i wyników, które na przestrzeni ostatnich tych 22 lat przynosi, no to podejście zaowocowało tym, czym dzisiaj Fortinet jest. A od strony technologicznej rozwinęły się oczywiście na przestrzeni tych 22 lat, rozwinęły się przede wszystkim atakujący się rozwinęli. W związku z powyższym również rozwiązania cyberbezpieczeństwa musiały się rozwinąć do tego, żeby jak najlepiej próbować walczyć z tymi zagrożeniami. Stąd wszelkiego rodzaju rozwiązania umożliwiające zaglądnięcie do tego ruchu. Ale to, co jeszcze na co Fortinet postawił jakby na początku swojego istnienia, to hardware'owe wspomaganie tego zaglądania. To jest taki aspekt, o którym być może mało kto z nas na co dzień myśli, ale jak mamy urządzenie, jak mamy w zasadzie każde urządzenie posiada po prostu coś w rodzaju procesora, który realizuje swoje funkcjonalności. Ale okazało się, że patrząc na wzrost tego, w jaki sposób dzisiaj korzystamy z internetu, ile tego ruchu wzrosło, ile aplikacji wzrosło na całym świecie, okazało się, że za każdym razem ta moc procesora, która jest w tym urządzeniu, jest niewystarczająca. Co też postawiam na dedykowane układy, które budujemy, które działają w tych urządzeniach, ale których zadaniem jest odciążenie tego procesora do tego, żeby zrobić więcej tego ruchu, lepiej dzięki temu, szybciej, ale dzięki temu umożliwiając jakby urządzeniu wykonywać więcej funkcjonalności w mniejszej niewątpliwie skali. No tak, bo przepustowość wzrasta, coraz więcej tych danych jest przekazywanych. Jeżeli teraz powiedziałeś o aplikacjach, czyli część dzieje się procesów bez udziału człowieka, bo to aplikacje same wymieniają danych i teraz musimy mieć świadomość, że one często jest wymagane, że pracują w czasie rzeczywistym, a ja rozumiem, że jednak ta weryfikacja w jakiś sposób minimalne opóźnienie wprowadza, tak? No bo ona tam, musimy mieć czas na przejrzenie. Dokładnie. I stąd jak gdyby to rozwiązanie sprzętowe, które po prostu pozwala szybciej zrealizować, nieodczuwalne nie dla człowieka, ale nieodczuwalne dla procesu. Dokładnie tak. Wprowadzając minimalne opóźnienia, no bo wiadomo, że wtedy mamy zbudowany układ, który jest specjalnie zaprojektowany po to, by wykonywać tą konkretną funkcjonalność. Okej, jestem firmą. No i teraz to cyberbezpieczeństwo w firmie, czyli tak naprawdę co? O czym powinienem pomyśleć? No bo jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą ochrony tak zwanej fizycznej, od lat wiemy, że to są bramki, wejścia, strażnicy, kontrola, przejścia, karty dostępowe, weryfikacja i tak dalej. No i teraz z jednej strony, tak jak mówisz, sam Fortinet istnieje ponad 20 lat, więc wydawałoby się, że temat jest znany, ale z drugiej strony to samo ten cyberatakowanie jest dosyć młode ciągle, więc się ciągle rozwija. No i teraz z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa, co ja powinienem zrobić w mojej firmie, od czego zacząć myśleć?
To jest o tyle bardzo ciekawy temat i długi, niewątpliwie, bo w zależności od wielkości firmy możemy zupełnie inaczej podchodzić do budowania tego cyberbezpieczeństwa. No mamy najczęściej też tak, że firmy nie budują się dzisiaj, tak, tylko już w jakiej części istnieją. Można zastosować, są różne metodologie, które są w stanie, które starają się pomóc właśnie zaplanować takie cyberbezpieczeństwo. Ja jestem zwolennikiem jednak prostoty i takiej idei, która powstała już w latach 60., która została zaaplikowana też do cyberbezpieczeństwa, gdzie mówimy o procesach, ludziach i ich technologii. Procesy, które definiują te najważniejsze rzeczy dla naszego przedsiębiorstwa. No bo to jest tak naprawdę kluczowe. Jeżeli jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, co my tak naprawdę powinniśmy chronić, ewentualnie utrata czego będzie nas najbardziej w tym wypadku bolała, to jest świetny punkt wyjścia, bo od razu jesteśmy w stanie jakby skupić się, pomyśleć o tym, no dobrze, potrzebujemy. Najczęściej będą to informacje, tak? Być może jakaś własność intelektualna, która została gdzieś wyprodukowana, przez nas stworzona. Być może to będzie aplikacja albo jakaś usługa, którą wystawiamy na zewnątrz, do świata zewnętrznego, która z punktu widzenia naszej organizacji, no to jest to coś, to co przynosi być może pieniądze, albo to jest to, po co zostaliśmy powołani. Chociażby w administracji publicznej do świadczenia właśnie cyfrowych usług gdzieś na zewnątrz. Więc to będzie pierwsza rzecz, którą warto sobie uświadomić i ją jakoś nazwać i wskazać. Dzięki temu też możemy się zastanowić nad tym, jakie jest ryzyko w stosunku do tego, byśmy mogli utracić tą jedną rzecz. Czyli jakie są potencjalne ryzyka zaatakowania tego elementu. Bo ryzyko możemy mieć zewnętrzne, ale nie zapominamy też o ryzyku wewnętrznym, które zawsze będzie jednak istniało od jakiegoś potencjalnie niezadowolonego pracownika, być może który się zatrudnił tylko i wyłącznie po to, by coś takiego zrobić. Zdaję sobie sprawę z tego, że to może brzmi też trochę jak opowieść z książki, już może nie fantastycznej, no ale znane są mi przykłady po prostu, że miało coś takiego miejsce. Z kilku takich analiz, które miałem też okazję przeczytać, gdzie ankietowani odchodzący pracownicy byli pytani o to, czy to, co wytworzyli w firmie, dokumenty, jakieś informacje, kto jest właścicielem tych informacji. To ponad 60% pracowników parę lat temu odpowiedział, że oni. Nie firma, dla której pracują. W związku z powyższym to pokazuje, że ten aspekt tych wewnętrznych pracowników, nazywanych często insiderami, jest po prostu też istotny. I oczywiście wszystko to, co bierze się z cyberbezpieczeństwem tym zewnętrznym, tak, które dzisiaj jeszcze wydaje mi się, lutego, przed wybuchem wojny często postrzegaliśmy tylko i wyłącznie ten aspekt cyberatakujących, nie postrzegaliśmy tego w kontekście jeszcze możliwości ataku zewnętrznego państwa. O tym się czytało, ale mało kto był w stanie to zobaczyć, już nie mówię poczuć, ale rzeczywiście o tym usłyszeć, więc to też z punktu widzenia ryzyka znowu jest znaczny też kawałek, który należy uwzględnić. No i pozostaje element, czyli mamy tutaj procesy, tak, zidentyfikowanie tego, co jest tak naprawdę istotne. No i drugim elementem są ludzie, o których trzeba zawsze pamiętać, bo to ludzie korzystają z tej technologii, to ludzie będą korzystali to ludzie będą w procesie, to ludzie później będą odpowiedzialni za utrzymanie tej technologii, czyli trzeciego elementu i wiąże się to z edukacją, o czym wspomniałem, edukacją właśnie na temat cyberzagrożeń. W idealnym świecie byłoby idealnie. Ja się cieszę z tego, że obserwuję, że coraz więcej firm w Polsce również inwestuje w tego typu rzeczy, bo pracownicy muszą sobie zdawać sprawę z tego, jak oni mogą zostać zaatakowani. Na czym polega, co to jest ta socjotechnika de facto? No bo to jest świetna nazwa, ale co to znaczy w praktyce? Że ktoś jest w stanie, że mogą otrzymać w najtrywialniejszym przykładzie wiadomość mailową, która nakazuje im wykonanie jakiejś takiej działalności i wtedy, no bo to kazał prezes, wykonajmy to natychmiast, bo tam było pilne napisane. I że wykorzystanie tego typu technik po prostu jest i się dzieje. Jak czasami nie zobaczymy przykładu na praktyce, no to ciężko zaaplikować później to bezpieczeństwo w praktyce. No i tu dochodzimy do bardzo ciekawego też aspektu. Możemy przygotować mamy procesy, jakieś warianty tego, w jaki sposób zareagujemy na incydent. Testujmy to.
No nie chodzi o to, żeby to mieć na kartce opisane, co zrobimy, ale przetestujmy to, czy to, co sobie wymyśliliśmy, rzeczywiście się sprawdzi, tak? Bo przetestujemy jakby dwie rzeczy. Przetestujemy ludzi, którzy będą brali udział w tym procesie, ale przetestujemy też technologię, która w tym procesie ma nam ostatecznie pomóc. Plus oczywiście niekończąca się edukacja pracowników i testowanie tej edukacji. To jest, wydaje mi się, element, który przez wiele lat był pomijany, bo co z tego, że zrobimy szkolenie? Przedstawimy to, czego nie należy robić, kiedy nie przetestujemy, czy te wiadomości zostały i utkwiły, czy one tam są i czy mogą zostać zaaplikowane praktycznie, czy nie są tylko w jakimś teoretycznym gdzieś tam świecie, który nikt nie zapamiętał. Więc testowanie zarówno procedur, jak i testowanie ludzi, czy zrozumieli właśnie w bezpieczny oczywiście sposób, ale pokazując nam dzięki temu, w jaki sposób te szkolenia, które są dla nich robione, być może co trzeba usprawnić, być może format szkolenia jest zupełnie niewłaściwy do tego, by generalnie, no bo skoro szkolimy, a nie przynosi to efektów, wniosek jest taki, no miejmy nadzieję, wniosek jest taki, że szkolenie było złe. No tak. I trzymajmy się jakby tego na tą chwilę. No i technologia. Trzeci ten element, inwestycja w technologię bezpieczeństwa i w jeden aspekt. Trzeba mieć świadomość, że technologia będzie się zmieniała, więc inwestycja w technologię nie jest tylko i wyłącznie jednym kosztem. To będzie koszt, który będzie cały czas rósł i on będzie być może się zmieniał, bo trzeba być gotowym też na to, by technologię zmienić. Wszystko się zmienia, a żyjemy jakby w coraz szybciej tym zmieniającym się świecie, a jest to 100% prawda, jeśli chodzi uniwersalnie mówiąc o internet, gdzie częstotliwość zmiany, gdzie to, w jaki sposób cyberatakujący się zmieniają, w jak oni ewoluują, w jakiego typu techniki zaczynają stosować, jakie problemy mamy z punktu widzenia ochrony. To wszystko powoduje, że i technologia się zmienia. Więc to jest pewnego rodzaju koszt, który mieć trzeba świadomość, że trzeba go dalej ponosić. Dla mnie fundamentalnym błędem jest to, że często decydujemy się na zakup bardzo drogiej technologii, ale na jej implementację przeznaczamy zupełnie nieznaczącą ilość pieniędzy, co powoduje, że świetna technologia jest wdrożona albo w ogóle, albo w jakimś zupełnie minimalistycznym elemencie. Więc zrozumienie w ogóle też, to jest jeden z aspektów, o które też staram się często mówić w zakresie właśnie tej technologii, to jest zrozumienie w ogóle tego, co mamy. Bo tak jak wspomniałem, no, te firmy nie powstały wczoraj. Już do tej pory zebrały jakąś grupę technologii bezpieczeństwa. To dobre zrozumienie tego, czym na dzień dzisiejszy dysponujemy, w jaki sposób moglibyśmy tą technologię już, którą mamy, wykorzystać do tego, by ulepszyć, by lepiej ochronić procesy biznesowe, które na samym początku ustaliliśmy jako ważne. Czyli jeżeli byśmy tak sobie poukładali pewne rzeczy, cyberbezpieczeństwo dotyczy każdej firmy, tej, która już istnieje, i tej, która dopiero powstaje, tym bardziej, że mówimy o takim aspekcie cyberbezpieczeństwa, bo no, gromadzimy te dane w wersji cyfrowej, tak? Czyli to nie jest tak, jak kiedyś było, że jest teczka schowana w sejfie, jak ktoś chciał ukraść, no to musiał się dostać do tego sejfu, musiał tam wyciągnąć z tego sejfu te dane, więc powiedzmy, że było to trudniejsze, tak? Dzisiaj jest system informatyczny, to co powiedziałeś, ci cyberatakujący się zmieniają, część robi to specjalnie, część z jakichś nudów, część dla żartów i może się okazać, że przypadkiem dostali się do tych zasobów. Czyli, tak? Ja bym powiedział, że dzisiaj już nikt dla żartów tego nie robi. To się zdecydowanie zmieniło i motywacją wszystkich atakujących jest po prostu, nie ma już motywacji z sławy. Jeżeli jest, to jest jakimś zupełnie promilu pomijalnym. To jest zdobycie pieniędzy. To jest jednak, okazuje się, że bycie po tej ciemnej stronie, jeżeli można tak powiedzieć, jest rzeczywiście opłacalne. Patrząc na potencjalne kwoty, które, pewno o tym zaraz będziemy rozmawiali, które po stronie cyberprzestępców mogą się pojawić, to są naprawdę rozsądne pieniądze. Za chwilę o tym powiemy. Dobrze, to teraz to cyberbezpieczeństwo. Powiedziałeś fajną rzecz. Czyli po pierwsze musimy sobie zrobić taki rachunek sumienia tych jakby aktywów mamy, czyli co jest wartością firmy, tak? Czy to jest jakiś patent, czy to jest jakiś proces, czy to jest cokolwiek innego. Potem sobie powiedzieć, w jaki sposób to przechowujemy, kto ma do tego dostęp, zidentyfikować osoby, bo teraz to, co jest jeszcze ważne w tym całym cyberbezpieczeństwie firmy, to nie jest tylko kupienie odpowiednich systemów i mogę iść spać spokojnie. To, co powiedziałeś, jest dalej człowiek.
Tak? Edukacja ludzi, czyli jeżeli nawet coś kupiłem, to tych ludzi muszę przeszkolić, żeby wiedzieli, jak z tego korzystać, a wszystkich innych muszę przeszkolić na okoliczność, gdyby ktoś próbował dostać się do tych informacji, to co powiedziałeś, nawet samemu zrobić spam do firmy i zobaczyć, jak to działa, albo samemu zrobić jakieś tam inne działania i popatrzeć, czy jak zrobimy mail od prezesa, że trzeba coś kliknąć, to ile ludzi na to kliknie, tak? Bo to są jakby takie aspekty dotyczące tego, co się dzieje. Tu mamy już ułatwienie, bo mamy technologię, która pomaga przeprowadzać takie testy i przeprowadzać je na skalę dużych firm. Dzięki temu możemy sobie zaobserwować, ilu pracowników jednak coś tam kliknęło, ilu zareagowało i tak dalej, więc to pokazuje od razu nam w prosty sposób, jak to aktualnie wygląda. Ale to co powiedziałeś, jest jeszcze jedna rzecz. Bo trzeba zrozumieć, że bezpieczeństwo to nie jest kwestia tylko paru osób w firmie. To jest wszystkich, którzy w firmie są. I nie powinniśmy tego absolutnie separować i wszyscy powinni sobie zdawać z tego sprawę, że bezpieczeństwo to nie jest rodzaj kary, którą trzeba byłoby ponosić, tylko po prostu być w tym bezpieczeństwie na co dzień. Że każdy z nas jest odpowiedzialny za to, by nasza firma, w której pracujemy, była bezpieczna, bo to nie jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność działu bezpieczeństwa, bo my wszyscy pracownicy danej firmy operujemy ze światem zewnętrznym i to każdy z nas może być tym punktem, przez który atakujący wejdzie do naszej organizacji. Szanowni Państwo, Maciej powiedział bardzo ważną rzecz. To my, jako pracownicy, jesteśmy tym bezpieczeństwem, tym murem dla naszej firmy, tak? To przez nas mogą przeniknąć właśnie cyberprzestępcy, dostać się już do konkretnych systemów informatycznych i wtedy będą mogli sobie tam, nie wiem, szaleć, wyciągać to, co potrzebują. Musimy na to zwracać uwagę. Natomiast cyberbezpieczeństwo jako takie dotyczy już każdej organizacji. Nie ma właściwie dzisiaj firmy, której to nie dotyczy. Co więcej, dotyczy też nas jako osób prywatnych. Zapraszam serdecznie na przerwę, a po przerwie dalsza część rozmowy. Dobrze, powiedzieliśmy sobie o tym cyberbezpieczeństwie istotna, czyli tak naprawdę to się wiąże z czymś takim jak cyberochrona, tak? I teraz, jeżeli to wszystko, to co powiedziałeś, byśmy podsumowali, to jest proces ciągły. To jest coś, co po prostu zakładamy firmę i już będzie ciągle. To już będzie zawsze z nami. Nie możemy sobie niestety powiedzieć, już zrobiliśmy wszystko. No niestety mamy sytuację taką, że wszystko ewoluuje. Ewoluują ataki, ewoluują nasze aplikacje, które z kolei powodują to, że da się nas atakować w nowy, do tej pory być może nieznany sposób. Atakujący inwestują pieniądze, które zdobyli w nowe techniki, w nowe narzędzia. Pamiętajmy o tym, że po tamtej stronie są również, nazwijmy to, inteligentne osoby, tak, które mają swój cel. I z punktu widzenia Tutaj powiedziałeś fajną rzecz wcześniej, bo powiedziałeś, że nie ma już tych ataków dla żartów, czyli nie ma czegoś takiego, żeby się tam wpisać i pochwalić się. Czyli że tak naprawdę to już jest świadome, celowe wybieranie miejsc, na których mogę uzyskać pieniądze, bo albo zablokuję komuś dostęp do bazy danych, tak, albo mu ukradnę konkretną bazę klientów i albo ją sprzedam, albo mu ją odsprzedam, albo cokolwiek innego. Także tych pomysłów jakby na tym, żeby zarobić, jest więcej. I jeszcze powiedziałeś jedną fajną rzecz, że często to są ludzie, którzy wyszli z danej organizacji, mają jakiś żal, albo cokolwiek się wydarzyło, albo czują się właścicielami pewnych rzeczy i twierdzą, to ja wam teraz pokażę, tak? Tak, no niestety jest tak, że od strony technologii znacznie się poprawiło to, żeby ci, którzy mają żal, mogli wykonać coś złego. Do tej pory dotyczyło to administratorów, bo oni zawsze byli na takiej pozycji uprzywilejowanej, bo mieli dostęp do danych i oni zawsze mogli wprowadzić jakieś straty, tak to sobie nazwijmy. Ale teraz wraz z rozwojem technologii, zarówno to dotyczy administratorów, ale też zwykłych też użytkowników, pojawiła się okazja do tego, żeby można było tą złość wyładować w sposób taki, który przyniosło jeszcze pieniądze. Więc to jest jakby taki dodatkowy element, który być może do tej pory który do tej pory hamował. Spodziewam się, większość pracowników był zły, ale to przełknął, ale teraz
jak myślę o tym, że to jeszcze mógłbym na tym zarobić, to wydaje mi się, że to może być taki element, który zacznie powodować, że tego typu incydentów będziemy mieli po prostu w naturalny sposób Czyli więcej. jakby mówisz, że ta rekrutacja na tą złą stronę mocy staje się taka jakby coraz powszechniejsza, naturalna? Nie. Tego nie twierdzę. Czy Mam nadzieję, że tak nie Darknecie jest. można znaleźć ogłoszenia? To tak. To zdecydowanie właśnie. Żeby poszukać, bo jeżeli mamy gdzieś dostęp do jakiegoś typu informacji, to można się ogłosić. A ja mam dostęp. I ile mi za to zapłacicie? I do tej pory nie było mechanizmu tego, żeby to można było zrobić. No co, w gazecie byśmy się ogłosili? No raczej niekoniecznie w tym wypadku. No chyba, że tak. A tu powstało medium, powstał świat, który nie dość, że można to zrobić, to jest zainteresowany w ogóle tego typu ogłoszeniami, by móc właśnie spróbować się w jakiś sposób spieniężyć. To jest ciekawe. Czekaj, bo to trochę tak jakby rysuje mi się taka kanwa filmu sensacyjnego, no bo tak naprawdę popatrzmy, mamy, nie wiem, jakiś świat przemytników czegoś. I do tego ten świat też próbuje się ogłaszać w jakiś sposób, sprzedawać te pewne rzeczy. No i tam dostaje się jakiś dobry. Ten dobry dostaje się do środka, żeby to robić inwigilację tego całego obszaru. Ja rozumiem, że teraz tak, mamy taki darknet, w tym darknecie mamy wszystkie informacje, które są, no ale rozumiem, że po stronie tych dobrych też się tam dostajemy i próbujemy robić zakupy kontrolowane, śledzić i tak dalej. Czyli właściwie wszystkie mechanizmy, które znaliśmy z takiego świata rzeczywistego, przenoszą się tam. No i tam następuje takie... Tak jest. To się wszystko pokopiowało, włącznie z modelami biznesowymi, czyli wynajmowanie oprogramowania jako typu na przykład ransomware, który ma zaatakować firmę jako usługa. Więc to jest te wszystkie mechanizmy, które znamy z codziennego życia, odnalazły się tam doskonale. Na pewno należałoby powiedzieć niestety, no ale to tak musiało prawdopodobnie się stać, że ktoś zbuduje własne usługi, więc skoro ty nie umiesz, a ja umiem, to ja ci mogę wynająć moje oprogramowanie, ty możesz zrobić co innego, a ja dzięki temu będę pobierał tylko i wyłącznie jakąś opłatę, co umożliwi mi lepszy rozwój mojego oprogramowania. Był się już w ogóle całkiem czarny scenariusz pojawia. Przychodzę do ciebie, czy ty kupujesz ode mnie ten ransom, ja atakuję, a potem jeszcze pojawia się ktoś ode mnie, że ma coś przeciwko temu, co cię obroni. I tak naprawdę może się okazać, że ja jednocześnie produkuję narzędzie atakujące i obronne. To jest oczywisty scenariusz, który od zawsze istniał i od wielu lat mówiło się o to, że czy przypadkiem producenci systemów antywirusowych jednocześnie nie są ich kreatorami. Pracowałem w jednej z nich, więc wiem, że nie. Z pustego powodu. Nie trzeba było kreować. Po prostu tyle tego było, że jakby jeszcze kreowanie przez firmę takiego zagrożenia było zupełnie bezcelowe, no bo świat kreował jakby sam z siebie tyle różnego rodzaju zagrożeń. I zresztą widzimy to, co się dzieje jakby w tej chwili, że któż mógł spodziewać się jeszcze 10 lat temu, znaczy tam 20 lat temu, że dzisiaj będziemy musieli walczyć z tego typu problemami, tak? Ale cofnijmy się w czasie, bo mamy maj i ktoś dzisiaj pamięta takie zagrożenie jak I love you. Ono pojawiło się na świecie 5 maja 2020 roku, to już cytując klasyków, mamy okrągłą 22. rocznicę. 5 maja 2000, tak jest. To było zagrożenie, nie wiem, czy państwo to pamiętają, które rozprzestrzeniało się w taki sposób, że przestrzeniało się przy pomocy maila. Otrzymywało się wiadomość pocztową, wystarczyło ją podejrzeć, tą wiadomość, i to już wystarczało do tego, by to zagrożenie zebrało ze skrzynki adresowej wszystkie adresy i się dalej rozesłało. Szacuje się, że dzisiaj po 10 dniach 50 milionów komputerów było zainfekowanych i to było około 10% wtedy wszystkich komputerów na świecie. W ciągu 10 dni tak było skuteczne, niewątpliwie. Ale kto o tym dzisiaj pamięta? Bo dzisiaj się o tym nie mówi, bo dzisiaj w szczególności nie mówi się o wirusach. Tak? A to był wirus. Celem kreatora, wiemy kto go stworzył, pan Gunman, nie wiem jak to się dokładnie czyta, to będzie prawdopodobnie z hiszpańskiego, chciał wykradać loginy i hasła do różnego rodzaju serwisów internetowych. No, miał jakiś tam, uzasadniał to w taki sposób, że dzięki temu każdy będzie miał do tego dostęp. A abstrahując od tego, stworzył rzeczywiście wspaniałe zagrożenie,
w cudzysłowie wspaniałe, ale co do mechaniki, w tego jaką podatność wykorzystał wtedy, jak nie myślano wtedy w ogóle jeszcze wtedy o takich zagrożeniach. Proszę sobie wyobrazić, że coś takiego stałoby się dzisiaj i na przykład dostalibyśmy taką wiadomość, która spowodowała, że wszystkie dane na naszym komputerze zostałyby zaszyfrowane. 50 milionów zaszyfrowanych komputerów przez 10 dni. On się dalej roznosił. Już nie analizowano chyba dalej tego, jak to wyglądało. No wtedy nie było, oczywiście technologia szyfrowana jest znana od lat, ale nie istniał taki mechanizm łatwego zapłacenia za to. Jestem pewien, że wtedy cel do tego, żeby udostępnić, żeby ten świat internetowy był taki bardziej otwarty, wykradając innym loginy i hasła. Dzisiaj właśnie ten element, a może byśmy zarobili tak trochę pieniędzy. No bo jeżeli od każdej takiej ofiary udałoby się uzyskać $1, no to w ciągu 10 dni teoretycznie można byłoby zarobić 50 milionów dolarów, więc to pokazuje jakby skalę i tego, co można było wtedy zrobić, tylko że nie istniał sposób zapłaty tego, no bo nikt $1 by nie przelewał na konto. No tak, ale pojawia się Bitcoin. Otóż to. Pojawienie się kryptowaluty zmieniło definitywnie wszystko w świecie cyberprzestępców, bo wprowadziło najtrudniejszy element tej ostatniej mili. No jak tu przejąć te pieniądze de facto, tak? I kryptowaluty no zdecydowanie to ułatwiły. Abstrahując od ich anonimowości, od tego, na ile one są w tym zakresie bezpieczne, stały się standardem, niestety, świata opłacania różnego rodzaju ataków. To, co mówisz, pamiętam rozmowę sprzed paru lat z kolegą, który dopiero potem doszedł, że w wyniku jakiejś tam wgrania danych, przyjechał jakiś kurier z danymi, wgrywania tych danych na swój komputer, tak naprawdę doszło do zainfekowania jego sieci i zaszyfrowania dosyć istotnych danych. On tam jakby robił dosyć duże projekty takie audio, wideo, projektował salę koncertowe, coś jeszcze. Teraz się okazało, że do iluś projektów nie ma dostępu. No więc pierwsza próba tam jakieś grzebania, dostało informację, masz jeszcze 2 próby, jest to w ten sposób jakby tutaj zabezpieczone. Jeżeli chcesz odzyskać dostęp, to tutaj trzeba wpłacić tyle i tyle bitcoina. I tak to mniej więcej wygląda. No i on długo podchodził do tego, ściągał jakichś specjalistów, którzy powiedzieli, no nie są w stanie mu tego odblokować. No więc to spowodowało, że jednak na końcu się poddał i zapłacił te pieniądze. Ale mówi, wszystko tutaj się śmieje, przebiegło uczciwie, no bo dostał klucz jak najbardziej do odblokowania, potem sprawdził, czy tam nie ma już niczego innego, teoretycznie nie było. Na wszelki wypadek przeniósł te dane, jeszcze zweryfikował na inny serwer, natomiast nauczony doświadczeniem zrobił komputer odseparowany, czyli te wszystkie dane, które ma na komputerze odseparowanym i tam jakby do niego dostęp jest znacznie bardziej trudny, a być może teraz wracamy do tematu już Fortinetu, to jest ten element, czyli ktoś wszedł, przyniósł i teraz sprawdzamy, co się tak naprawdę przenosi, tak? Przenosimy plik niby z jakimś tam, nie wiem, potwierdzenie kurierskie albo plik wordowy, w którym może być zaszyty ten element dotyczący tego zagrożenia. Jak popatrzymy na historię, no to warto się cofnąć tak jakby do historycznie, jak to wyglądało. Pierwszy wirus, pierwszy w zasadzie taki robak, który się roznosił w sieci jeszcze nie internetowej, tylko ARPANETowej, to jest 1971, czyli to już jest To był proof of concept, czyli taka myśl, jakby to można było zrobić. No ale w każdym razie z biegiem lat pojawił się ten 2000 rok, chyba I Love You, wydaje mi się, że jest jednym z takich, bo też medialny się stał, ze względu oczywiście na to, co się wydarzyło. I mieliśmy oprogramowanie antywirusowe, które bazowało na jednej takiej prostej koncepcji, która wtedy wydawała się 100% słuszna, która polegała na tym, że w zasadzie na każdym komputerze, jeżeli mamy do czynienia z jakimś plikiem, z jakimś elementem, który istnieje, musi fundamentalnie przejść on przez dysk. No i to był taki koncept, który wydawał się naturalnie prawdziwy, tak? Czyli każdy plik, który ściągamy, który gdzieś wgrywamy, zawsze musiał lądować na jakimś nośniku, tak? Na dysku. No i powstały systemy antywirusowe, które w oparciu o wiedzę, która była znajomość zagrożeń, dystrybuowały sygnatury i wyszukiwały tych konkretnych sygnatur, szukając tych konkretnych elementów na naszym komputerze, były w stanie nam zidentyfikować zagrożenia. No ale wszystko się rozwija. I doszło do bardzo ciekawej sytuacji. W zasadzie, jeżeli w szczególności Państwo słuchający dzisiaj nas tak się zastanowią, w szczególności, kiedy ostatnio raz słyszeliście Państwo w mediach o wirusie?
gdzie było powiedziane o słowie wirus. Według mnie, tak jak ja to obserwuję, ponieważ ja to staram się śledzić, oczywiście nie na bieżąco, no ale jakby śledzę tą... Doprecyzujmy, tutaj chodzi o wirusa komputerowego. Komputerowego, tak jest. Przepraszam, tak jest słusznie, bo to konotację mamy zupełnie teraz inną, ale o wirusie komputerowym mówimy. To nie ma już w zasadzie tego. Już tak naprawdę z punktu widzenia, to jest taki standard, że mamy oprogramowanie, że wirusy są i mamy oprogramowanie antywirusowe, które z tymi wirusami będzie walczyło. No ale wszystko ewoluowało. Ewoluowały systemy operacyjne, na których działamy. Ewoluowały też sam sposób ataku. I okazało się, że istnieje koncepcja tego, żeby zaatakować komputer, gdzie nie ma pliku. Czyli znikła główna koncepcja dla systemów antywirusowych, że ten plik nie pojawia się na dysku, że on może się pojawić samodzielnie w pamięci komputera tylko i wyłącznie, że on może być zapisany w rejestrze systemowym. Rejestr systemowy to jest po prostu taka baza danych. Nie ma tej kopii posadowionej na tym nośniku, tylko jest jakby jego chwilowa reprezentacja w tej pamięci. On po prostu przechodzi sobie, tak? Dokładnie tak. On przychodzi z wykorzystaniem narzędzi systemowych, czyli on ściągany może być przy pomocy narzędzi systemowych, które są dobre, które istnieją w naszym systemie operacyjnym. Nie trzeba ich dodatkowo ściągać. No po prostu tam są. Zostały tam dodane przez producenta po to, żeby ułatwić administrację. To jest taki paradoks zawsze, że dostajemy często narzędzia, które zostały zbudowane w celu, żeby nam pomóc. No okazało się, że jest sposób na to, by użyć je po prostu w złym celu. No i okazało się, że to natywne podejście do takiej ochrony, tak, kiedy te sygnatury miały szansę zadziałać, tutaj jakby straciły kontakt z tym, co powinny de facto zrobić. I pojawiły się, jeżeli mówimy o wirusach, to przestały pojawiać się wirusy jako takie. Tak jak wspomnieliśmy, no celem jest zdobycie pieniądza. To już nie jest, nie wiem, czy jeszcze Państwo pamiętają, jeden z wirusów, który potrafił wysunąć tacę z CD-ROM. No, oczywiście CD-ROMów nie mamy, no, ale ci, którzy... Żeby było ciekawe postawić. Tak jest, ale to był jeden z wirusów, który to robił. Albo wirusy, które wydawały jakieś dźwięki, czy grały jakąś tam piosenkę. No, nie ma tego. Jeżeli ktoś coś takiego stworzył, to jest raczej już program, który to robi, a nie jest wirusem. A to, o których zagrożeniach słyszymy i dzisiaj słyszymy, to zagrożenia, które mają za zadanie wziąć nasz nie jeden komputer, i to jest też problemem, czyli całą naszą organizację jako zakładników. I jest to realizowane na dwa sposoby. Zaczęło się od szyfrowania. No ale jak się okazało, że firmy nie chcą płacić, bo mają na przykład możliwość odtworzenia tych zaszyfrowanych danych, no to cyberprzestępcy zrobili kolejny krok. To my najpierw wyciągniemy te dane, dopiero je zaszyfrujemy. Jak ty nie chcesz zapłacić, to zagrozimy, że ujawnimy te dane światu zewnętrznemu. No i tu zaczyna być oczywiście problem, bo to może być własność intelektualna, która została w ten sposób wyciągnięta, dane poufne. Więcej informacji, jakby jakieś tajemnice przedsiębiorstwa. Dokładnie. No i to jest jakby taki drugi lewar, który zaczęli atakujący wykorzystywać do tego, by zmusić organizację do tego, by jednak zapłaciła. I z analiz, które są przeprowadzone również przez nas, patrząc na to, ile takie grupy cyberprzestępcy zarabiają, to te okupy, które w ten sposób wymuszają, idą w miliony dolarów. Poczekaj, bo teraz mówisz, że idą w miliony dolarów, a my właściwie o tym nie słyszymy. Czy ja rozumiem, że to czasami, co usłyszymy, że tam, nie wiem, chyba z takich większych Garmin, tak? Został kiedyś zaatakowany, tak? No to po prostu był przypadek wycieku informacji, bo ktoś ją wypuścił specjalnie, tak? Ale rozumiem, że większość tych rzeczy dzieje się tam gdzieś w zaciszu, tak? No to nie jest powód do chwalenia się zdecydowanie przez daną firmę, że dzień dobry. No tak, a ci atakujący też się specjalnie nie chcą narażać, żeby nie rzucono się na nich, bo i tak ktoś próbuje ich znaleźć, nie? Oczywiście tak jest. Świat policji, która walczy z takimi grupami, też działa skutecznie w rozumieniu takim, że udaje im się te grupy rozbić i postawić przed sądem, no ale zawsze to będzie jednak, to się dzieje troszeczkę później, wymaga to czasu, wymaga to dużych też nakładów z ich strony, żeby móc zidentyfikować poszczególne jednak fizyczne na koniec dnia osoby. Więc okazało się, że jakby w tym świecie ochronnym ta ochrona antywirusowa, nowy sposób podejścia zagrożeń, to co państwa zaczęły budować, skoro mają własne siły wojskowe, tak sobie nazwijmy, które działają w tym świecie, to jest oczywiście grupa ludzi o
o doskonałych umiejętnościach, dobrze finansowanych, więc oni też potrafią jakby coraz lepiej stworzyć te zagrożenia. Powstały jakby właśnie modele biznesowe wynajmowania oprogramowania. Zresztą te grupy nie tyle wynajmują, ale pomagają też negocjować, uczą. Cały ten model tam po prostu funkcjonuje i zdaje się, że ma się niestety dobrze, tak? Ale właśnie ma się dobrze ze względu na to, że koszty, które te skuteczne, to co poddajesz, twój kolega zapłacił, to wszystko powoduje, że te pieniądze są inwestowane z powrotem. Pokazuje to, że rzeczywiście można na tym zarobić, no więc trudno się oczekiwać po atakujących, że powiedzą, już zarobiłem wystarczająco, dziękuję. Cyberprzestępca to zawód dochodowy. Niestety. Nie chciałbym, żebyśmy promowali tej tezy. Nie, no ale tak musimy sobie, ale trochę powiedzieć sobie, że tak, po drugiej stronie to, co powiedziałeś, jeżeli ktoś zainwestował w to, czyli tak naprawdę wybrał kilka firm, atakował, w końcu doszło, bo to jest raczej, myślę, że dostanie się do pewnych informacji to jest kwestia czasu, tak? Jeżeli ktoś się bardzo sfokusuje na to, żeby wyciągnąć informacje z danej firmy i może poświęcić na to dużo czasu, dużo środków, bo wie, że tam odkryje taką, nie wiem, pociąg ze złotem, no to on to będzie robił, tak jakby będzie próbował pewnie jak ta kropla, która drąży skałę, tak? Będzie sobie tam i w wielu przypadkach tego nie zauważymy. I teraz rozumiem, że jakby mamy tą cyberochronę, o to chodzi, żebyśmy takie pewne rzeczy nie traktowali jako coś normalnego, czyli traktujemy, że kropla, która spada, to jest coś normalnego, bo kropla spada. Ale my się powinniśmy zastanowić, dlaczego ona w ogóle spada w tym miejscu, co się dzieje w tym naszym procesie takiej ochrony, czyli ten przegląd dotyczący możliwych miejsc ataku, które mamy zdefiniowane, jako rozpoznane, jest obowiązkowy, a po drugie powinniśmy cały czas kombinować, z której strony jeszcze ktoś może dostać się do naszego systemu, tak? Bo to, że może przynieść pendrive'y, no to już wiemy, sprawdzamy i tak dalej. To, że może coś wysłać mailem, to też już wiemy. No teraz pytanie jest jakieś ileś innych sposobów, tak? Wstrzyknąć coś w trakcie, kiedy jest pobierana jakaś, nie wiem, aktualizacja naszego systemu i przy okazji coś z tym sobie tam przechodzi, trzyma się w pamięci i tam sobie już... się dzieje. Pamiętajmy też o tym, ten ostatni przypadek to jest już bardzo zaawansowany. Jednak cyberprzestępcy też mają tak zwane swoje ROI, czyli zwrot z inwestycji w tym wypadku. Znacznie łatwiej zaatakować organizację, którą na przykład wiemy, że tego bezpieczeństwa nie ma albo ma bardzo słabe, tak? Bo nakład pracy, jaką oni muszą wykonać, będzie znacznie mniejszy. Oczywiście w pozycji do tego, ile można uzyskać z takiej organizacji potencjalnie pieniędzy. Jakby po drugiej stronie oni też robią pewnego rodzaju audyt, Oczywiście, tak? Czyli oni tak naprawdę sprawdzają, mają jakieś tam narzędzia, puszczają parę takich jakichś strzałów, aha, tutaj słabo, tu słabo, dobra, tych zostawmy, bo się nie opłaca. O, ale tu są podobni, a ci tu mają otwarte okno, tak? Albo tutaj... Nikt tego okna nie zamknął, Dokładnie. bo na przykład korzystają z jakiegoś open source'a i w tym open source'ie kiedyś ktoś tam zrobił błąd, albo specjalnie zostawił furtkę, tak? No bo też to trochę tak może być, tak? Trzymajmy się tego, że zrobił błąd, bo patrząc na rozwój jakby i ilość potencjalnych problemów w oprogramowaniu, które się pojawiają, nie trzeba chyba nawet specjalnie nic robić, tylko po prostu te błędy się zdarzają, one są. Pracy, kiedy tam jest jakaś presja, że coś ma być wdrożone, to jakby popełnienie tego błędu jest znacznie prostsze. Dobra, w każdym razie rysujemy całkiem czarny scenariusz, nie to jest celem tej rozmowy, ale myślę, że jak ją słuchacie, to warto, żebyście mieli w głowie, że no, każdy z nas jest elementem procesu ochrony firmy, procesu ochrony swoich danych i to są dosyć istotne rzeczy i teraz tutaj my rozmawiamy o technologii. Myślę, że jeszcze na koniec sobie trochę porozmawiamy o tej socjotechnice, bo tak jeden ze sławniejszych hakerów, Mytnik, no jakby pokazał, że tak naprawdę technologia technologią, używał jej, ale tak naprawdę przede wszystkim szukał słabego punktu w postaci ludzi.